Szanowni Państwo, w tym filmie porównam 4 zakrętarki udarowe z różnych półek cenowych. Pierwszą z nich będzie jeden z najtańszych sprzętów tego typu, to Parkside PDS-SA z linii X20V Team. Drugim narzędziem będzie Parkside Performance PDS-SA-P, który zasilany jest tym samym systemem akumulatorów. Trzecim sprzętem jest najmocniejsza zakrętarka Ryobi z linii OnePlus, czyli R18 IDBL. A ostatnia zakrętarka w tym zestawieniu to Milwaukee M18 FID2. Uwzględniam ją w tym materiale, ponieważ jej specyfikacja techniczna w zakresie związanym z mocą jest prawie identyczna jak w przypadku Parkside Performance. Warto jeszcze dodać, że w tym zestawieniu tylko pierwsza z wymienionych zakrętarek wyposażona jest w silnik szczotkowy, pozostałe mają silniki bezszczotkowe. W pierwszej części materiału spróbuję dokonać oceny budowy i cech tych narzędzi. W drugiej zaś sprawdzę ich wydajność w typowych dla mojego kanału testach wkręcania i wiercenia w drewnie. Zapraszam na porównanie. Zakrętarka Parkside jest najtańszym, a z drugiej strony największym, zarówno pod względem gabarytów, jak i ciężaru, narzędziem w zestawieniu. W tym aspekcie Parkside Performance wypada zdecydowanie lepiej. Jest wyraźnie lżejsza i krótsza, ma podobną szerokość i być może jest minimalnie wyższa. Prezentowana z kolei zakrętarka Ryobi z jednej strony zyskuje nad Parkside Performance pod względem wysokości, jak i długości korpusu, z drugiej strony minimalnie ustępuje, gdy weźmiemy pod uwagę ciężar. Analizując rozmiary, bez wątpienia najlepiej wypada Milwaukee, zarówno pod względem wymiarów, jak i masy. Kolejny oceniany aspekt to uchwyt narzędziowy. W przypadku szczotkowego Parkside'a, aby założyć bit, należy odsunąć tuleje i wsunąć sprzęt. Gdy chcemy go wyciągnąć, nie tylko trzeba ponownie odsunąć tuleję, ale również wysunąć bit. Sam nie wyskoczy, przynajmniej w starszych egzemplarzach. W nowszych wersjach zmieniono już ten element budowy. W przypadku zakrętarek udarowych powszechny będzie minimalny luz bitów w uchwycie, który powoduje delikatne bicie. Niemniej jednak zielony Parkside wypada pod tym względem najgorzej ze wszystkich prezentowanych zakrętarek. Uchwyt Parkside Performance co prawda wymaga odsunięcia tulejki przy zakładaniu osprzętu, ale gdy wyciągamy bit po ponownym odsunięciu tulejki, zostaje on automatycznie wypchnięty, co ułatwia wymianę osprzętu jedną ręką. Bicie na tym uchwycie jest według mnie najmniejsze ze wszystkich testowanych narzędzi. Ryobi z kolei pod względem mocowania bitów jest według mnie wzorem. Osprzęt wsuwamy bez odsuwania tulei. Z kolei gdy chcemy go wyciągnąć, to po przesunięciu tulejki on sam wyskoczy. Bicie jest podobne jak w przypadku poprzednika, może ciut delikatnie większe. Z kolei zakrętarka Milwaukee pozwala na łatwe zamocowanie osprzętu, do tego celu nie trzeba odciągać tulei, natomiast przy wyciąganiu, po odciągnięciu tulei, bit sam nie wyskakuje. Bicie wydaje się podobne jak w przypadku Ryobi. Pod względem sposobu oświetlenia obszaru roboczego znowuż najgorzej wypada zielony Parkside. LED w tym przypadku umieszczony jest na stopce, ale w starszych egzemplarzach zapala się tylko w trakcie trzymania spustu. W nowszych modelach zostało to już zmienione. W przypadku Parkside Performance dioda zlokalizowana jest co prawda podobnie, ale sprawia wrażenia mocniejszej i co ważne, nie gaśnie od razu po opuszczeniu spustu. W tym aspekcie znowuż najlepiej według mnie wypada Ryobi ze swoim oświetleniem nazywanym Tribin LED. 3 diody zlokalizowane bezpośrednio na głowicy wokół uchwytu narzędziowego według mnie zapewniają jedno z najlepszych doświetleń miejsca pracy. I tym razem diody nie gasną od razu po opuszczeniu spustu. W Milwaukee odnajdujemy tylko jeden LED, umieszczony bezpośrednio pod głowicą, ale skierowany delikatnie ku górze w kierunku uchwytu narzędziowego, również dobrze doświetla obszar roboczy i podobnie jak w 2 poprzednich przypadkach nie gaśnie zaraz po opuszczeniu spustu.
Zielona zakrętarka Parkside posiada tylko jeden tryb pracy. Nie ma możliwości ograniczenia maksymalnego momentu ani maksymalnej szybkości obrotowej. Można tylko sterować nią poprzez stopniowe wciskanie spust. Czarna zakrętarka Parkside posiada 3 tryby pracy przełączane przyciskiem na stopce, charakteryzujące się różnymi maksymalnymi momentami, maksymalnymi szybkościami obrotowymi i maksymalnymi częstościami uderzeń. Ryobi z kolei posiada aż 4 tryby pracy, podobnie jak w poprzednim przypadku przełączane przyciskiem na stopce. Ale oprócz 3 trybów ograniczenia maksymalnego momentu i szybkości obrotowej jest dodatkowy tryb, który ma ułatwiać wkręcanie wkrętów tarasowych. Milwaukee, podobnie jak Ryobi, dysponuje 4 trybami pracy, przy czym w tym przypadku 3 z nich ograniczają maksymalny moment, szybkość obrotową i częstość uderzeń, a 4 ogranicza szybkość obrotową i wyłącza udar. Należy zauważyć, że tryby ograniczenia momentów w Milwaukee i Parkside Performance są bardzo zbliżone pod względem parametrów. W przypadku zakrętarki Ryobi ograniczenia mocy, jakimi dysponujemy, są znacznie większe. Szczotkowa zakrętarka Parkside posiada uchwyt do paska, ale montowany tylko po jednej stronie. W górnej części korpusu znajdujemy też 2 magnesy, które mają przytrzymywać dodatkowe bity. Jednak wobec dużych wibracji narzędzia ich przydatność jest wątpliwa. W przypadku Parkside Performance mamy uchwyt do paska, który można zamontować do stopki po jednej ze stron. Wówczas po drugiej moglibyśmy zamontować uchwyt na osprzęt typu Bitmag. Ryobi w tej wersji zakrętarki posiada jedynie uchwyt na bit zlokalizowany w przedniej części stopki. Brak tutaj uchwytu na pasek, nie ma też gwintu, który umożliwiałby zamontowanie go. W konsekwencji do tej zakrętarki nie można też przykręcić bitmaga. Ja, aby go przymocowywać, posłużyłem się taśmą rzepową, co pokazywałem w pierwszym materiale z cyklu filmów o bitach udarowych. Milwaukee posiada zarówno uchwyt na pasek, jak i uchwyt na bit, oba montowane do stopki po jej obu stronach. Z perspektywy pracy w drewnie, bardzo wysokie momenty obrotowe nie są już aż tak istotne, co wysokie szybkości obrotowe. Pod tym względem Milwaukee i Parkside Performance mają przewagę nad konkurentami. Mój amatorski pomiar wykazał, że mimo deklaracji producentów, to czarny Parkside był ciut szybszy. Gorzej od tych 2 zakrętarek wypadł zarówno Ryobi, jak i zwykły Parkside. Negatywnymi czynnikami związanymi z pracą z zakrętarkami są generowane wibracje, jak i bardzo duży hałas. Z moich pomiarów wynikło, że najcichszy jest zielony Parkside, na drugim miejscu Ryobi i Milwaukee, a tylko troszkę głośniejszy jest Parkside Performance. Jednak w momencie, gdy zaczyna pracować udar, głośność wszystkich urządzeń rośnie do około 102 dB. Dlatego zalecam pracować zakrętarką w ochronnikach słuchu. Przejdźmy teraz do testów wydajnościowych. Najpierw wkręcanie wkrętów ciesielskich oraz wkrętów do drewna różnych rozmiarów, a później wiercenie otworu o średnicy 32 mm wiertłem świdrowym Irwin Blue Groove. Zakrętarki Parkside wyposażone będą w baterię największej możliwej pojemności, czyli 4 Ah, zaś Ryobi i Milwaukee w 5 Ah akumulatory.
Najlepiej w testach wypadła zakrętarka Milwaukee, ale Parkside Performance, choć jednak widocznie jej ustępował, miał również wyraźną przewagę nad Ryobi. Najgorzej radziła sobie zakrętarka szczotkowa Parkside, choć zdarzyło jej się w 2 na 9 przypadków uzyskać minimalnie lepszy wynik niż Ryobi. Po testach wskaźniki naładowania wszystkich baterii wskazywały maksimum. Najsłabszą spośród prezentowanych zakrętarek jest zielony Parkside, zarówno pod względem cech, jak i wydajności pracy. Z drugiej strony poradziła ona sobie ze wszystkimi, nawet najbardziej wymagającymi zadaniami, choć zajęło jej to więcej czasu. Biorąc pod uwagę bardzo niską cenę i fakt, że to narzędzie do tej pory nie sprawiało użytkownikom jakichś większych problemów, zdecydowanie warto je rozważyć przy zakupie. Parkside Performance wypada zauważalnie lepiej zarówno od zwykłego Parkside'a, jak i od Ryobiego pod względem wydajności. Jednak w przypadku budowy i cech, w szczególności związanych z podświetleniem miejsca pracy czy uchwytem narzędziowym, Ryobi zyskuje przewagę. Co ważne, jeśli chodzi o zakrętarkę R18 i DBL, to używam jej już od prawie 3 lat i nigdy nie miałem z nią żadnych problemów. Działa nawet z akumulatorami o mniejszej pojemności. Parkside Performance jest w tej chwili nowością i o jego niezawodności trudno się wypowiadać. Jego zaletą jest na pewno relatywnie niska cena. W mojej ocenie zakrętarka Milwaukee wypada najlepiej w tym zestawieniu. Jednak spodziewam się, że większości majsterkowiczów nie będzie potrzebny tak mocny sprzęt i nie będą widzieć potrzeby zapłacenia za nią znacząco wyższej ceny niż w przypadku poprzedników.